pierwszej części opowiedzieliśmy o tropicielach, o ludziach, którzy potrafili czytać ziemię, ślady i krajobraz w sposób, który dla wielu z nas brzmi dziś niewiarygodnie. Dla widza wychowanego w świecie map, znaków i GPS-u to wciąż może wyglądać jak legenda albo przesada. I to jest w porządku. Dlatego w tej części nie chcemy niczego udowadniać wiarą. Chcemy zobaczyć, jak to mogło działać w praktyce, krok po kroku, opierając się na tym, co wiemy z badań antropologów, relacji terenowych i zrozumienia ludzkiej percepcji. Wyobraźmy sobie więc bardzo konkretną sytuację. Dwóch ludzi wyrusza w drogę przez teren, który nie ma nazwanych dróg, nie ma znaków, nie ma map papierowych. To suchy kraj. Pomyłka oznacza brak wody, brak schronienia, a czasem śmierć. Jeden z nich został wychowany w świecie technologii. Zna mapy, instrukcje, schematy. Drugi został wychowany w krajobrazie. Od dziecka chodzi pieszo, obserwuje ziemię, uczy się zmian w terenie. Nie z ciekawości, ale dlatego, że od tego zależy jego przeżycie. I teraz kluczowe pytanie nie brzmi, kto jest mądrzejszy. Pytanie brzmi, kto przeżyje i dlaczego. Człowiek zachodu może mieć mapę, ale mapa jest abstrakcją. Pokazuje teren z góry, w jednym ujęciu, nieruchomy. Nie mówi, gdzie ziemia jest miękka, gdzie łatwo skręcić kostkę, gdzie wiatr wysusza szybciej, gdzie ptaki nagle milkną, gdzie cień znika w południe. Mapa nie reaguje na zmęczenie, strach ani porę dnia. Człowiek wychowany w krajobrazie porusza się inaczej. Nie idzie według planu, idzie według warunków. I właśnie tu pojawiają się songlines jako metafora, nie jako duchowa opowieść, ale jako system nawigacyjny zapisany w pamięci. Wyobraźmy sobie jedną taką pieśń mapę. Nieprawdziwą pieśń konkretnego ludu, te są lokalne i kulturowo wrażliwe, ale rekonstrukcję edukacyjną, przykład tego, jak taki system mógł działać. Droga prowadzi do wodnego oczka u podnóża niskiego wzgórza. Początek jest zawsze jednoznaczny. Tam, gdzie cień samotnego drzewa dotyka czerwonej ziemi o świcie. To nie jest poezja, to jest instrukcja. Startujesz rano, gdy cienie są długie. Samotne drzewo jest markerem, którego nie da się pomylić. Dalej pieśń prowadzi wzrokiem. 3 grzbiety stoją przed tobą. Środkowy trzymasz na wprost. Nie ma północy ani południa. Jest krajobraz jako kompas. Ustawiasz się tak, by środkowy grzbiet pozostał przed tobą podczas marszu. Po pewnym czasie ziemia się zmienia. Gdy czerwień przechodzi w jaśniejszą, a kamień staje się gładki, idź dalej. To sygnał, że jesteś na właściwym pasie terenu. Zmiana podłoża potwierdza kierunek. Potem pojawia się szczegół, który dla laika nic nie znaczy. Krzew, który łamie wiatr, omiń z prawej. Mikrodecyzja. Nie idziesz jak się da. Idziesz dokładnie tam, gdzie pieśń mówi, bo za krzewem teren się zawęża. W pewnym momencie pieśń ostrzega. Ślady zwierząt przecinają drogę. Nie idź za nimi. To bardzo ważne. Tropiciel wie, że tropy zwierząt są dystrakcją. Przechodzi przez nie, nie zmienia kierunku. Pojawia się punkt kontrolny. Kamień leży jak ucho. Dotknij go i policz 3 oddechy. To nie rytuał. To zatrzymanie, sprawdzenie orientacji, reset uwagi. Dalej teren się zamyka. Gdy krzewy zbliżą się jak ramiona, przejdź środkiem. Pieśń mówi, nie wychodź na boki. Naturalny korytarz prowadzi dalej. Zbliżając się do celu, pieśń
zmienia tempo. Ptaki milkną, powietrze stoi. Skręć ku niższemu. Sygnały środowiskowe, niewizualne, sensoryczne. Na końcu nie szukasz wody wzrokiem. Woda nie błyszczy, śpi pod gliną, tam gdzie ziemia jest chłodniejsza. Tropiciel szuka wilgoci, chłodu, owadów. Nie patrzy, sprawdza. I na koniec najważniejsza reguła. Wracaj tą samą pieśnią w tej samej kolejności. To jest algorytm bezpieczeństwa. Jeśli zgubisz wers, wiesz, że jesteś w złym miejscu. To nie jest magia, to jest mapa, której nie da się zgubić, bo jest w pamięci. Wróćmy do pytania, które często pada. Co się dzieje, gdy ślady znikają? Gdy przychodzi burza piaskowa, gdy wiatr zaciera tropy. Tropiciel nie zaczyna od zera, bo on nigdy nie zaczynał od śladu. Ślad był potwierdzeniem. Punktem wyjścia była zawsze logika ruchu człowieka. Linia najmniejszego oporu, unikanie ryzyka, szukanie cienia i wody. Tropiciel śledzi decyzje, nie odciski stóp. Ziemia tylko potwierdza to, co człowiek już wybrał. I tu pojawia się coś, co czasem nazywa się wewnętrznym kompasem. Nie jako mistyka, jako skrót myślowy. To jest wytrenowana zdolność orientacji, wynik tysięcy godzin kontaktu z krajobrazem. Tak jak muzyk słyszy fałsz, chirurg wie ręką, a matematyk widzi wzór. Człowiek zachodu studiuje książki, aborygen studiuje ziemię. Tyle samo lat, tyle samo uwagi, inny przedmiot. To nie jest opowieść o tym, że ktoś jest lepszy. To opowieść o tym, że różne światy uczą różnych umiejętności. I w głębi Australii przeżywa ten, kto nauczył się czytać krajobraz, a nie ten, kto nauczył się czytać mapę. To nie jest koniec tej opowieści. To jest tylko jeden fragment ścieżki. Jeśli chcesz iść z nami dalej, zostaw ślad. Tak jak robią to tropiciele, bo ślady mówią, kto był tu wcześniej i kto jeszcze wróci. Przed nami kolejne części. Do usłyszenia.